Dżerba, chyba najlepiej znana wyspa Afryki Północnej. Jej powierzchnia ledwo przekracza 500 km², czyli tyle, ile powierzchnia Warszawy. Wybieramy się w podróż po najważniejszych miejscach na wyspie. Odwiedzimy pozostałości starożytnego miasta, centrum ceramiczne wyspy, miasto pełne murali i oczywiście stolicę. Wsiadajcie, bo jedziemy! To wycieczka, która trwa zaledwie kilka godzin. Wyjeżdżamy z hotelu zaraz po śniadaniu. Bez pośpiechu, bowiem do przejechania mamy tylko 80 km. W planach mamy kilka punktów, w których zatrzymamy się na zwiedzanie oraz aby wydać trochę pieniędzy. Kierujemy się na południe. Znajdują się tam ruiny starożytnego miasta założonego w VII wieku przed naszą erą. Meninks to obecnie kupa gruzów i losowo porozrzucanych po okolicy elementów starożytnej architektury. Większość miasta znajduje się już pod wodą, a żeby zrozumieć, jak dobrze zorganizowane to było miasto, posłużymy się mapami Google. W widoku satelitarnym zobaczymy m.in. zarys ulic i budynków, w tym ogromnego teatru, którego fundamenty znajdują się obecnie tuż przy linii brzegowej. Z tego miejsca widzimy również groble, stałe połączenie wyspy i kontynentu. Nie jest to jednak oryginalna budowla rzymska, bowiem ta pierwotna znajduje się już od dawna pod wodą. Obecna powstała w czasie II wojny światowej, aby ułatwić przerzut wojsk między wyspą i kontynentem. Kolejny przystanek na trasie znajduje się w mieście Gelala. Odwiedzamy warsztat wyrobu ceramiki Ali Berbera, w którym dowiadujemy się również sporo o wyrobie oliwy, jednym z głównych produktów eksportowych Tunezji. Tutaj dowiemy się trochę o produkcji ceramiki. Na naszych oczach została wykonana filiżanka ozdobiona berberyjskimi wzorami. Po prezentacji przystępujemy do oglądania wystawy i zakupu towarów. Ich ceny były wielokrotnie zawyżone w stosunku do identycznych w naszym sklepiku hotelowym. Bierzemy do domu. Jak to się zmieści do samolotu? Docieramy do Ar-Rijad, często nazywanego również Erid, a najlepiej znanego pod nazwą Dżerbahut. Za sprawą ciekawej akcji upiększania miasta stało się ono ogromną galerią sztuki, bowiem artyści z całego świata ozdobili mury budynków kolorowymi muralami. Dzięki temu zabiegowi mała miejscowość nabrała bajkowego charakteru. Obecnie budynki zdobi grubo ponad 100 murali i ciągle przybywają nowe. Poświęcamy kilkanaście minut na spacery wąskimi uliczkami centrum, a na końcu wypijamy filiżankę tradycyjnej kawy na Placu Niepodległości. Nie da rady. Wszystko takie malutkie, no. Trzeba walczyć. Jedziemy do stolicy regionu, która swoją nazwę wzięła od ogromnego bazaru, bo faktycznie jest rozległy. Zajmuje centralny plac, a także rozlewa się po uliczkach i mniejszych skwerach. Na jednym z placów wypijemy napoje orzeźwiające ze świeżych owoców, a następnie wybieramy się na małe zakupy. W stolicy zwiedzamy kilka miejsc. Sklep z biżuterią, gdzie dowiadujemy się, jak odróżnić prawdziwe złoto od fałszywego, a przy okazji możemy kupić świecidełka w promocyjnych cenach. Sprawdzamy ofertę sklepu z przyprawami i przy okazji robimy pokaźne zapasy. Odwiedzamy mały kościół katolicki, ale do środka nie wchodzimy, bo był zamknięty. Zwiedzamy Muzeum Tradycyjnego Dziedzictwa Dżerby. Link do relacji znajdziecie w opisie do filmu. Na koniec wchodzimy na dziedziniec średniowiecznej twierdzy z XIII wieku. Z twierdzą związana jest makabryczna historia, bowiem Osmanowie po zdobyciu wyspy wymordowali wszystkich hiszpańskich mieszkańców, budując z ich czaszek wysoką wieżę.
Dopiero w XIX wieku, pod naciskiem wielkich mocarstw, wieża została rozebrana, a na jej miejscu stanął obelisk ku pamięci pomordowanych. Zmęczeni intensywnym zwiedzaniem wybieramy się do restauracji Harun, aby skosztować pysznego obiadu złożonego z typowych tunezyjskich potraw. Odwiedziliśmy też pracownię lokalnego artysty o polskich korzeniach, który namalował na naszych oczach obrazek na szkle. Po prezentacji mogliśmy zapoznać się z ofertą handlową warsztatu, w tym rękodziełami z recyklingu. Plan podróży omijał szerokim łukiem kilka ciekawszych atrakcji, dlatego jeśli chcecie szerzej poznać dziedzictwo wyspy, będziecie musieli pojechać taksówką w kilka miejsc. Koszt wycieczki dla jednej osoby to 100 dinarów. W cenę wliczone były bilety do Muzeum Dziedzictwa, twierdzy oraz obiad w restauracji. Czy wy też byliście na Dżerbie? Co waszym zdaniem warto tam jeszcze zobaczyć? Piszcie w komentarzach pod filmem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ale jaką akcję mieliśmy przed chwilą? Zatrzymaliśmy się na chwilę przy kawiarni, bo zastanawialiśmy się nad kawą. I pani wyskoczyła zaraz do nas, że ona tutaj ma sklep, super cena. Bazar. No w sumie chcieliśmy kupić coś, nie? Takie fajne koszulki mają. I ona wyskoczyła, posłuchajcie, herbatę nam zrobiła, wszystko. Oprowadza i tak, jedna koszula. A widzieliśmy wcześniej w sklepie, że one kosztują około 30-35 dinarów. I pani do nas 100 za sztukę. Ostatecznie zaczęliśmy się targować i zeszło, że sztukę nam sprzeda za 35 dinarów. No ale niestety nie podobały nam się kroje i kolory, więc kupiliśmy tylko magnesy. Wytargowaliśmy 6 za 5 dinarów i chyba więcej się tu już nie da tak naprawdę. Generalnie długo tu też nie możemy stać, więc musimy was opuścić i idziemy dalej. Kończymy nagrywanie, idziemy dalej, bo zaraz coś dorwie. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia. I jeszcze jedno. Pamiętajcie, aby nie nabierać się na wycieczki na Wyspę Flamingów w porze letniej. Flamingi przylatują dopiero między październikiem a lutym.